Cześć, witajcie w kolejnym odcinku IT na fali. Dzisiaj razem ze mną jest Jose Mendoza. Cześć Jose. Cześć. Słuchaj, to standardowo zacznijmy od przedstawienia się. Powiedz dwa słowa o sobie, czym się zajmujesz tak naprawdę w tej chwili w STX-ie. Może też krótka historia, czym się zajmowałeś, bo to też jest w sumie całkiem interesujące. Pewnie. Nazywam się Jose Mendoza. Jestem i Meksykaninem, i Polakiem. Pracuję w STX-ie już od jakiegoś czasu. Miałem pewną przerwę, ale jestem teraz z powrotem na pełną parą. Jeszcze miesiąc temu byłem dyrektorem Strategic Services. Od początku czerwca jestem dyrektorem nowego oddziału w Meksyku. To brzmi ciekawie. Będziemy dzisiaj faktycznie o naszym nowym oddziale w Meksyku rozmawiać. Też będziemy rozmawiać w kontekście tematu, który myślę, że też wiele osób, które nas oglądają i które nas słuchają, spotkały się, czyli wyzwanie związane z pracą w różnych strefach czasowych, pracą z też różnymi innymi kulturami i to, jak to wpływa na naszą pracę. No i właśnie, no, skoro jesteś dyrektorem tego naszego nowego oddziału i jakby ta rzecz jest związana z tobą, też tak jak opowiadasz, jesteś zarówno Meksykaninem, jak i Polakiem, no to opowiedz tak naprawdę odpowiedzią na pewnego rodzaju na jaką potrzebę jest to biuro w Meksyku, czyli jaka była ta potrzeba, która doprowadziła do tego, że stwierdziliśmy, wow, dobra, otwieramy biuro w Meksyku. Myślę, że pomysł urodził się z tego, że ze Stanami pracujemy od dawna. To nie jest taki nowe coś, które od miesiąca mamy klienta w Stanach. My pracujemy tak naprawdę już dobrych parę lat i zawsze wyzwanie było pod hasłem strefa czasowa. Tak? Często jest tak, że możemy się organizować, możemy mieć na przykład 2-3 godziny pokrycia czasowego, ale przyjdzie ten moment, kiedy klient potrzebuje coś, bo biznes wymaga, tak? A tutaj w Europie już jest 9 wieczorem. Więc jest bardzo trudno być tam, kiedy jesteśmy potrzebni i stracimy added value. Myślę, że nasi klienci, przede wszystkim w Europie, doceniają to, jesteśmy zawsze jako część ich zespołów. Nie jesteśmy tylko taka firma outsourcingowa, która coś tam oni robią i nie wiadomo co. Staramy się być częścią integralną tych zespołów i w Stanach to jest bardzo duże wyzwanie. Więc jak myśleliśmy, w jaki sposób możemy zadresować to, byłoby bardzo trudno przekonać x% naszych ludzi, żeby pracować po godzinach tylko na stand-by'u albo w razie czegoś. Więc myśleliśmy, w jaki sposób my możemy to zadresować, byśmy potrzebowali być silniejsi, jeżeli chodzi o obecność w rynku amerykańskim. W jaki sposób? No, potrzebujemy tak naprawdę biuro. Okej, idźmy. No i właśnie, to jest ciekawe, bo mówisz, że potrzebujemy biuro, a jednocześnie mamy już też te czasy z pracy zdalnej. Na ile uważasz, że z perspektywy zespołów deweloperskich, z perspektywy ludzi, którzy właśnie pracują czy to na stanowiskach programistów, czy testerów, czy agile'owców, czy też na przykład osób zajmujących się supportem DevOpsów, na ile jest im potrzebne fizyczne biuro, bo jakby wiemy, że w to wierzymy. Jaką to niesie wartość według Ciebie, że to biuro fizycznie gdzieś tam powstanie? Duża wartość. Myślę, że każdy docenia elastyczność. Sam mogę mówić tak naprawdę. Jestem ojcem. Czasami potrzebuję wozić swoich chłopaków do szkoły, wracać do domu, bo mam spotkania i wtedy wolę zostać do domu, ale mając miejsce, gdzie mogę się spotkać jeszcze z ludźmi, kiedy jeszcze możemy pamiętać o to, jak fajne jest mieć filiżankę kawy, tak? To daje olbrzymia wartość, żeby nawet budować i rozbudować dalej te zespoły. Więc jak my zaczynaliśmy robić to badanie, tak? W jaki sposób chcemy to robić, bo zanim decydować, że chcemy biuro, myśleliśmy, a może robimy tak naprawdę taki tylko zdalnie, tylko zatrudnimy osoby po prostu zdalnie, a cała struktura będzie tutaj i oni będą dołączeni do tej struktury. Zaczynałem rozmawiać z różnymi ludźmi, jak to by wyglądało i owszem, fajne pracować dla fajnej firmy, dla miejsca pracy, gdzie pewne wartości są, ale brakowało ten element tożsamości. Tak? Tym bardziej w Ameryce
mamy obecność, ale jeżeli chodzi o biznes, ale nie jeżeli chodzi o STX jako miejsce pracy. Więc rozmawiając z ludźmi, zauważyłem, że oni jednak doceniają to, że jest jedno miejsce, gdzie można się spotkać raz w tygodniu albo po parę razy w tygodniu, można się integrować, można rozmawiać i można budować tak naprawdę ten zespół. Więc uważam, że to daje tak naprawdę ten element, o który dopełnia ten cały puzzle, tak? Gdzie my naprawdę ustalić strukturę, która nie spowoduje, że to będzie satelita, która tamci w Meksyku coś tam robią, nie wiadomo gdzie są, nie wiadomo kim są, żeby budować prawdziwy zespół. Okej. Wiesz co, to jest mega też ciekawe, no bo też z naszej perspektywy to, co powiedzieliśmy biznesowo, nie? Wyzwania związane ze strefą czasową, to trochę osoby, które by pracowały w Meksyku, miałyby takie wyzwania z nami, nie? Ze swoją firmą, z którą pracują. No i właśnie, wyzwania czasowe. Jeżeli się możesz podzielić, ponieważ też wiem, że masz takie doświadczenie, jak do tej pory tak naprawdę adresowaliśmy, w jaki sposób najłatwiej zaadresować wyzwania płynące z pracy z inną strefą czasową, szczególnie z tą strefą czasową przesuniętą o więcej niż godzinę czy dwie, nie? Czyli właśnie tak jak Stany Zjednoczone, jednak tam w zależności od wybrzeża od 6 do 8 godzin, tak? Jak można to adresować? Oczywiście poza tymi metodami, którą my mamy, czyli otwieraniem biura gdzieś tam lokalnego. Jak to do tej pory na przykład w Twoich zespołach, czy zespołach, z którymi pracowałeś, czy z ludźmi, z którymi pracowałeś, jak oni adresowali te wyzwania? Bo wiem, że też jest dużo osób, które na pewno szukają fajnych rozwiązań. Bym mógł to podzielić na różnych strefach. Jeżeli chodzi o ten interfejs klient-dostawcę, klient, który się decyduje na współpracę z firmą, która jest w innej strefie czasowej, jest wiadoma tego, że trzeba różne rozwiązania dostosować. Tak? Miałem kiedyś sytuację, że klient w Stanach, ale w Kalifornii, obudził się o 6, czasami o pół do 6 i nawet było słuchać, że może tam w tle jest, bo on chodził, korzystał, żeby robić spacer i tylko się połączył, żeby robić taki daily. Tak? I to było bardzo fajne, bo to było elastyczność i otwartość ze strony klienta. Ale to było tak naprawdę nieczęsto spotykane i to, co robiliśmy, to jest tylko znaleźć te okienka czasowe, gdzie możemy po prostu współpracować. Jeżeli chodzi o Kalifornię, to jest bardzo trudno, ale większość naszych klientów pochodzi z Teksasu, więc tam jest różnica minus 7 godzin i mamy zazwyczaj 2-3 godziny, gdzie możemy się spotkać, możemy ustalić właśnie taki daily i możemy znaleźć właśnie ten moment, żeby robić ten sync. Tak, to jest taki business as usual. Niemniej to też ogranicza miejsce, jeżeli chodzi o w Stanach, gdzie możemy współpracować. Bo jeżeli wracamy do tego tematu Kalifornii na przykład, albo jeżeli omówimy ogólnie taki cały zachód Stanów, to już jest różnica minus 9 godzin. No I wtedy stracimy możliwość, żeby rozwijać bardzo ważne hubby, na przykład technologiczne, tak jak jest Seattle na przykład, albo San Diego, oprócz San Francisco oczywiście. I wtedy nawet pod kątem wartości biznesowej sami budujemy taką blokadę, tak? Bo nie możemy dojść do tej strefy. Jasne. Czyli to, co tak naprawdę też wynika gdzieś tam jako metoda na, no jeżeli już jesteś w takim układzie, masz taki układ, masz klienta stamtąd, firma, z którą współpracujesz jest stamtąd. Jedna rzecz, która gdzieś tam wybrzmiała, trochę słyszałem, czyli wyznaczamy ten czas na daily dla klienta wcześnie, czyli dla nas późno, tak? Czyli robimy de facto daily trochę na koniec dnia roboczego. Co jeszcze? No bo jakby właśnie ten overlap, nie? Ten czas współpracy jakby, no kwestia jest, on może trwać godzinę, 2, 3. Jak zaadresować, jak spowodować, żeby ten czas był najbardziej efektywnie wykorzystywany, jak się najlepiej synkować, mając właśnie na przykład tylko, nie wiem, godzinę, dwie overlapu? Trzeba od samego początku współpracy ustalić, jakie to będą tak zwane zasady gry. Tak? Żeby ustalić, że może raz w tygodniu będziemy robić taki sync biznesowy i reszta sync daily będą taki czysto operacyjne, albo ustalimy, że będą tylko czysto operacyjne i bi-weekly, albo raz w miesiącu, więc musimy tak naprawdę ustalić od samego początku, jakie są te oczekiwania, jakie są zapotrzebowania, tak, gdybyśmy widzieli, że rozmawiamy w tym samym języku, tak naprawdę. I języku nie mówiąc oczywiście dokładnie, o języku, tak. tylko o tym samym zrozumieniu. Czyli tak naprawdę też to, co wybrzmiewa z tego, co mówisz, to jest to, że musimy trochę jakby mieć dodatkowy nakład pracy przy ustalaniu tej współpracy, nie? Czyli tak.
Nie tylko to standardowe takie, robimy kick-off Nie, projektu. I oprócz tego, jeśli ma takie standardowe rozwiązanie na początku, to co ja zrobiłem, to jest oferować na przykład możliwości kontaktowania się ze mną później. To, co jest czasami bolesne, bo jeżeli faktycznie coś się pali mocno, tak, i jest powiedzmy 10 wieczorem, to się nieraz zdarzyło, widzę plus 001 albo plus 1, co się stało? Tak, słucham. Mamy problem i wtedy trzeba bardzo szybko reagować, tak? I wtedy ustalić, kto od nas może dołączyć na call techniczny, może w trybie awaryjnym się połączyć z klientem albo z CTO, albo z kimkolwiek, tak? I to się pojawi właśnie ten element wyzwania, tak? Ten challenge, który nie zawsze można przekroczyć, bo nie każdy ma na przykład na umowie praca po godzinach, tak? Więc nikt de facto nie ma obowiązku odbierać na taki telefon, tak jak ja na przykład z dobrej chęci oferowałem. Więc mimo tego, że ja jestem interfejsem, tak zwany SPOC dla klienta, czasami się kończy tak, że ja jestem jak ściana, bo już sam nie mogę oferować tak naprawdę to wsparcie, które jest potrzebne w bardzo konkretnym momencie. Okej. I to jest, wiesz co, też ważne chyba, żeby wybrzmiało też jeszcze raz, czyli też jedną z takich metod właśnie zapobiegania jest to, że mimo wszystko, ponieważ wiemy, że ten overlap jest mały, wiemy, że te różnice czasowe nas gdzieś tam będą w tych sytuacjach awaryjnych uderzały, no to jednak musi być wyznaczony jakiś support, musi być wyznaczone jakieś takie kontakty alarmowe, jeżeli, nie wiem, pracujemy w zespole, no to nie wiem, czy to ustawiamy dyżury, czy jeżeli nie ustawiamy dyżurów, to na przykład osoby, które mogą podjąć, nie wiem, jakąś tam interwencję. Oczywiście to wszystko zależy od współpracy. Czyli ustalanie też zasad współpracy na początku, wyznaczenie osób, które mogą się podjąć wyzwań, dailiki na koniec dnia, jeszcze jakieś takie rzeczy, które jeżeli nie mamy wyjścia, nie mamy możliwości przeniesienia się do Meksyku czy do Stanów Zjednoczonych, jak można jeszcze do tego podejść? Takie też rzeczy właśnie jak na przykład z perspektywy ludzi, z którymi współpracowałeś, deweloperów, nie tylko klienta, bo tutaj słyszę właśnie dużo ze strony klienta. Jeszcze jakieś pomysły, jak można by było to Myślę, że to ustalić? jest z strony biznesowej możemy ustalić, co to jest critical. Tak naprawdę. Więc jeżeli masz na przykład różne portfolio aplikacji, nie każda z tych aplikacji jest business critical dla klientów, więc możemy ustalić, że tylko w przypadku na przykład tamtej konkretnej aplikacji, to wtedy możemy uruchamiać cały ten mechanizm, czy on-call, czy połączenie się ze mną, a reszta może czekać, tak? Bo może po prostu spowoduje, nie wiem, strata szybkości albo response time, albo cokolwiek to jest, ale nie wyklucza pracy dla klienta, dla swoich klientów. Więc też ustalić dokładnie, co to jest critical w takim rozumieniu biznesowym, to też pomaga, żeby ustalić, kiedy naprawdę mamy uzasadnienia, żeby uruchamiać ten całe ustalenie, tak? I żeby ludzie mogli wspierać, kiedy naprawdę jest potrzebne. To też jest właśnie bardzo fajna rzecz, o której mówisz, czyli bądźmy szczerzy, nie wszystko musi być naprawione w ciągu godziny, 2, 3. Może być coś, co można naprawić rano, tak? Czyli, nie wiem, wy, drogi kliencie, jeżeli macie jakichś ludzi po swojej stronie, no to oni część biorą, my bierzemy na przykład rano i ta praca jest ciągła. No i właśnie, a zalety współpracy z ludźmi w innej strefie czasowej. Jest coś takiego, co mógłbyś wskazać jako coś, co było taką wartością dodaną, którą oferowaliśmy i będziemy też oferować właśnie naszym klientom teraz z perspektywy, że będziemy mieli biuro i w Meksyku, i w Europie, czyli dla takiego klienta ze Stanów Zjednoczonych na przykład, czy płyną jakieś korzyści z tego takie oczywiste? Pod kątem czasowym to już mówiliśmy, tak? I to jest dosyć oczywiste. Oferować możliwości, żeby na czas realny, tak na live, być wsparciem dla nich. Ale gdybym musiał wskazać taki jeden konkretny added value, myślę, że to jest raczej dywersyfikacja. Taka różnica kulturowa, bo de facto jak myślisz o krajach tak jak w Stanach, tak Stany, są przeróżne kultury, które spowodowane wcześniejszą migracją, nawet elementy językowe się pojawiają. Więc myślę, że jak odbieramy też z naszej perspektywy możliwości, żeby zapraszać do współpracy osoby z innych stref czasowych, to de facto znaczy inne kraje. Tak? Więc są ludzie, którzy mają inny background, inna mentalność, inną perspektywę, inny język, tak? I to wzbogaca
to, co de facto my możemy oferować dalej. Czyli ta taka właśnie różnorodność doświadczeń, różnorodność kultur, Tak. wpływu tego wszystkiego. Czyli to jest też takie added value właśnie we współpracy, niekoniecznie gdy myślimy o pracy nad kodem, niekoniecznie gdy myślimy tylko, chociaż to też oczywiście im więcej osób jakby z różnymi doświadczeniami, tym lepiej, ale też jeżeli dobrze rozumiem, właśnie taka wartość tego biznesu wokoło. Dokładnie tak. To jest w ogóle, mega fajna rzecz. Myślę, że to też będzie interesujące dla nas, ponieważ my mamy już doświadczenia ze współpracy, bo mieliśmy deweloperów, którzy pochodzili z Meksyku, ale współpracowali z nami w STX-ie, nie? I to też jest coś takiego, co właśnie już wtedy widzieli, że na przykład, że to wzbogacało jakoś kulturę naszą w organizacji, jak wtedy pracowaliśmy. Zdecydowanie tak. Nie idąc dalej, myślę, że to jest bardzo już taki normalnie tak naprawdę, gdzie ludzie umieją po angielsku, tak? Ale kiedy już musisz normalnie pracować codziennie po angielsku z kolegą, który siedzi nie obok ciebie, ale siedzi tam 7-9 tysięcy kilometrów dalej, to też powoduje, że twój mindset zaczyna się zmienić. Tak? To już nie myślisz na przykład po polsku codziennie, już myślisz po angielsku, może z warstwą polskiego pod spodem, ale to też powoduje, że łatwiej możesz wpaść w takim trybie, staram się rozumieć drugiego człowieka, który inaczej myśli ode mnie. I to de facto równa się potrafię lepiej rozumieć też mojego klienta, tak? O który też nie zawsze tak naprawdę nie chodzi o sam język, chodzi o sposób, jak się korzysta z języka, co to jest pod spodem, co to dokładnie znaczy tak naprawdę to zdanie czy to zdanie i to umożliwia takiego rozwoju nietypowego, kiedy tylko zespół pochodzi z jednego kraju na przykład, nie? Więc to jest de facto, wracając do tej aspekty kulturowej, dołącza ten element. Słuchaj, to jest, wiesz, to też jeszcze taka rzecz od razu, która mi przychodzi do głowy, o tym mówimy, no właśnie o tym takim wzbogacaniu kulturowym, wzbogacaniu biznesu, tego wszystkiego. Jak to wygląda z twojej perspektywy teraz, gdy podchodzisz do tego nowego biura i tego zaadresowania, czy to do ludzi po naszej stronie tutaj w Polsce, którzy będą współpracować, czy klientów w Stanach Zjednoczonych, do tego, że no dobrze, ale to dołączasz ludzi z Meksyku, z jeszcze innej kultury. Okej, fajne wzbogacanie, ale gdzie są punkty styku? Wiesz, czy będzie gdzieś tam też punkt styku dla naszych klientów ze Stanów Zjednoczonych właśnie z ekipą nową z Meksyku? Czy będzie punkt styku wspólnej kultury z naszymi kolegami z Polski, znowu z naszymi kolegami i koleżankami z Meksyku? To, co zauważyłem, kiedy się przeprowadziłem do Polski, to jest to, że Polacy lepiej zrozumieją trochę background pewnych krajów, tak? Bo jesteście Europą, tak? Albo teraz jesteśmy Europą, ale wówczas byliście Europą. I dla mnie to było bardzo ciekawe się uczyć od Polaków, w jaki sposób zaadresować pewne rzeczy, tak? Tego się nie mówi, tak się nie robi i tak dalej. Jeżeli chodzi o Stany i tak naprawdę biuro, bo o tym nie mówiliśmy wprost, Meksyk tak naprawdę to jest to miejsce, gdzie będziemy otwierać to biuro. Meksyk ma bardzo mocną relację ze Stanami od zawsze. Tak? Wypływ informacji, czy to są filmy, czy cokolwiek to jest olbrzymi. Więc od dziecka ty masz trochę ten wypływ od tej kultury. I rozumieć, w jaki sposób oni żartują, jak mówią, tak, w jaki sposób korzystają od języka. Więc celowo ja wyobrażam to w ten sposób, że te zespoły, które będziemy budować razem, będą mieli taki benefit, że na przykład Polacy będą mogli się uczyć od Meksykanina, jakie są te lepsze praktyki do współpracy z Stanami. Tak? I właśnie to jest ten punkt styku, który mimo tego, że ten człowiek to nie jest Amerykanin, tak, i tak będzie mógł przekazać właśnie ten good practices, te dobre sposoby, żeby lepiej nawiązać współpracę z tymi Stanami. Jasne, czyli fajnie, no bo to taki właśnie pomost kulturowy, językowy, na zasadzie, dobra, nie przejmuj się, ja wiem, że dla ciebie jest wyzwanie, a to jest prawda, że często, gdy zaczynaliśmy współpracę jakiś czas temu, dla niektórych z naszych deweloperów były wyzwania jednak kulturowe też ze współpracy z Ameryką, czy to północną, czy teraz już będziemy mogli mówić też środkową, i kto wie, a może dalej jeszcze gdzieś tam kiedyś nas ekspansja też czeka. Czyli to jest właśnie to, że po prostu ta współpraca, jakby nie ma co się fiksować trochę na to,
co ty tam masz w narodowości wpisane, tak? Czy jesteś z Meksyku, z Polski i tak dalej, jestem twoim kolegą, to ja ci pomogę. Ja trochę rozumiem, czego ten John od ciebie tam chce, nie? Fajnie, myślę, że to będzie super. Aczkolwiek jedna ciekawostka, słyszałem, że nie tylko Meksykanie się zgłaszają do biura w Meksyku. Właśnie nie. My oficjalnie otwieraliśmy wakaty w tym tygodniu i byłem super pozytywnie zaskoczony, że Polacy się zgłaszają do tych rekrutacji w Meksyku. Więc mi się tak naprawdę poniekąd to jest bardzo fajny sposób, tak naprawdę, żeby budować te zespoły międzynarodowe, ale nie po prostu każdy u siebie, gdzie wystarczy naprawdę mieszać, bo podejrzewam, że celowo, kiedy to biuro już będzie funkcjonować, byłoby super fajne też umożliwiać naszym ludziom takie podróże do Polski, żeby tutaj on-site pracować, a potem wracają i właśnie to jest takie dodawanie wartości Znowu do tej ten added współpracy, value. bo to jest prawdziwa praca międzynarodowa. Tak, to prawda, że to idzie jakby cały czas w tą stronę rozwoju, właśnie added value. No wiesz, do tego w sumie, jak tak sobie pomyślę, jeszcze parę lat temu, może jakbym miał trochę mniej zobowiązań, to taka opcja pracy w bezpiecznym środowisku, wiesz, gdzieś tam z polskim kontraktem i tak dalej, ale w sumie w Meksyku, a tym bardziej, że chyba możemy zdradzić, że biuro będzie w Meridzie, czyli też w pięknym miejscu nad Zatoką Meksykańską. W sumie czemu by nie? I jeszcze języka się można nauczyć dodatkowego? Tak, my chcieliśmy, jak wybraliśmy miejsce, na początku to było naturalne. Mexico City, tak? Bo stolica, Tak. bo dostęp do talentu, bo połączenie lotnicze, ale tak naprawdę ja chciałem trochę głębiej iść w analizę i zobaczyć, jakie to jest idealne miejsce dla nas. Tak? Więc Meksyk to jest kraj, który bardzo szybko się rozwija i tak naprawdę w celach turystycznych ja byłem zupełnie w innym miejscu, bo tam ten półwyspa Yucatán, to jest Cancún, jest Tulum, Playa del Carmen, to jest Karaiby, więc nie ma co reklamować, bo to jest piękne miejsce. Ale kiedy byłem tam na miejscu, zacząłem taki zobaczyć inny Meksyk, tak inna rzeczywistość. Sporo ludzi z Europy, sporo ludzi z Ameryki, ale nie tylko jako turyści. Ludzie, którzy się przeprowadzają, żeby tam mieszkać. O, to jest bardzo fajne, bo to spowoduje, że ta mentalność społeczeństwa się zmieni. A potem zobaczyłem, ilu uczelni tam jest. Tak? Jaki to jest ten tak zwany IT Talent Density. Do tego jest super bezpieczne miasto, bo jest w rankingu jest numer 1 w Meksyku i nawet publikacja Forbes wyznaczyła Mérida jako drugie najbezpieczniejsze miasto w kontynencie. O proszę. Więc może to być. A wiśnia na tortem to było też połączenie lotnicze. Jest na przykład jeden lot codziennie do Teksasu, gdzie mamy większość klientów. Powiem, chyba mamy to. Okej. Powiem ci, brzmi to mega interesująco i mam nadzieję, że gdzieś tam miejsca na workation będą kiedyś. To tak na koniec, tak trochę prywaty, czego ci najbardziej będzie brakowało z bycia tutaj na miejscu w Polsce po tym, jak się już przeniesiesz z powrotem do Meksyku? To jest bardzo trudne pytanie, bo kiedy trochę patrzyłem na siebie, ja tak naprawdę się czuję Polakiem. Tak? Mój kolor skóry inaczej mówi, albo mój akcent inaczej mówi, ale mieszkam w kraju 13 lat. Stałem się obywatelem 1,5 roku temu, tak naprawdę, i bardzo się cieszę i zostałem akceptowany jako członek tak naprawdę tego kraju. Jak rozmawiam czy z tobą, czy z kimkolwiek, czy pracuję, ja nigdy nie czuję, jestem traktowany inaczej. Więc jeżeli mówimy o całego otoczenia, bardzo lubię kulturę tutaj w Polsce. Bardzo lubię. Lubię sposób, jak ludzie przekazują feedback bezpośrednio, jak ludzie impresują, jedzenie, narzekanie. Wszystko. A naprawdę Szczególnie narzekanie. To jest część pewnego kompletu, pewnej całości tak naprawdę. I myślę, że będę musiał trochę się uczyć od nowa, jak być Meksykaninem, bo pewne rzeczy są inne. Ale też, tak jak powiedziałeś, może pewne rzeczy, może poza narzekaniem, ale może pewne dobre rzeczy będziesz też w stanie pokazać. Dokładnie to chcę. Chcę tak naprawdę, żeby ludzie, którzy będą do nas dołączyć i będą pracować z nami, będą mieć takie benefity, gdzie uczą się tej części kultury, o której ubogaca.
tak? Gdzie fajnie jest pracować tak, albo może inaczej zrobić tak, albo jak ja nigdy nie myślałem, gdzie tak można robić, tak? Więc to chcę tak naprawdę, żeby był jako już część tej kultury, o której bym chciał przekazać, trochę uczyć tak naprawdę dla ludzi, które będą do nas łączyć. Super. Ja myślę, że to jest też taka rzecz, która pokazuje, wiesz, tą rzecz, o której też ostatnio mocno w firmie mówiliśmy, nie? O tym właśnie, tym takim cultural diversity, to, że każdy Dokładnie. może się czuć welcome i tak dalej. Też mieliśmy już spotkanie, w którym też o tym opowiadałeś razem z naszymi kolegami z Matem z Kanady i myślę, że to się też fajnie wpisuje. Ja się bardzo cieszę. Będzie mi strasznie przykro pracować bez Ciebie tutaj na miejscu, aczkolwiek słuchaj, na szczęście, tak jak powiedziałeś, połączenia są coraz lepsze. Teraz też pracujemy zdalnie. Mega się cieszę też z tego, że faktycznie to biuro powstaje, bo to da dużo wartości nam wszystkim dodanej i zniweluje trochę te wyzwania w pracy właśnie z różnymi strefami czasowymi, a jednocześnie, tak jak mówiłeś, doda tej wartości w tych rzeczach wszystkich dookoła. Nie będziemy mogli po prostu być coraz lepsi. Jako końcówka myślę, że warto podkreślić, że świat się zmieni, tak? Świat jest coraz bardziej, szukam słowa po polsku, jest bardziej mieszany tak naprawdę. Te migracje, ludzie, którzy się przeprowadzają do różnych krajów, jest bardzo istotne teraz. Dla naszych rodziców było dużo trudniejsze. Myślę, że wtedy przeprowadzać do innego kraju nigdy w życiu. Żyjemy w takiej realii, gdzie to jest już normalnie. Nikt nie kwestionuje, jak to możliwe. To fajne, tak? Bo to staje się normą. Więc bardzo mi się to podoba, że jesteśmy w takim momencie, gdzie będziemy mogli uczestniczyć właśnie w tej transformacji i nasza firma również będzie się stała elementem tej zmiany światowej, tak? Gdzie te mieszanki będą, te różne sposoby rozwiązania problemów, różne sposoby komunikacji będą się pojawić, bo wracam do tego, chyba już powiedziałem 3 albo 4 razy, to ubogaca, tak? I to jest to, co uważam, że to jest taki jedna istotna rzecz tej pokładanki, ubogacać tak naprawdę. Fajnie. Fajnie. Dzięki wielkie. Dzięki Jose za tą rozmowę. Mam nadzieję, że zasialiśmy ziarno ciekawości w Was. Też na pewno będzie jeszcze dużo materiałów z naszego właśnie nowego biura. Będziemy jeszcze rozmawiać właśnie o tej pracy w różnych kulturach, pracy w różnych strefach czasowych. Także śledźcie nasze social media i oczywiście nasze nowe podcasty. Jeszcze raz dzięki Jose i dzięki Wam. Do zobaczenia w następnym i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję. Cześć.